Dzień dobry. Kurczę, z tego co się orientuję, to zaczniemy dość od razu w nocce wjazdów w kwalifikacje do Yokohama GP, które może być trudne, może być łatwe. Ciężko to z tą grą powiedzieć, tak jak parę tych walk z szefami klubów były dość trudne, a potem mieliśmy fabularny rajd, taki Klepafia, który był mega łatwy, więc ciężko powiedzieć, w której kategorii to będzie. A z tego co wiem, to potem będzie dużo filmików, fabuły i nowa lokacja i w ogóle cool shit. W ramach przypomnienia, kiedy ostatni raz zostawiliśmy grę, wszyscy, włącznie z nami, szykowali się właśnie do Yokohamy GP, do kwalek w swoich zespołach i nasz kumpel Kyoji, który pracował na stacji benzynowej, dostał od nas tak srogi wpierdol w wewnętrznym wysiłku, że dostał schizofrenii i zaczął słyszeć głosy i trochę to było nieprzyjemne, ale z drugiej strony stunował sobie fajną brykę, więc... A wiecie, zrobię psychiczny samochód coś za coś. Póki jeszcze, co po niektórzy się tu zbierają, a przynajmniej mam taką nadzieję, że się zbierają, to są pewne kwestie, które chciałbym tutaj w community sprawę poruszyć, bo nastąpiła tutaj pewna herezja hamulcowa. Ostatnim razem mieliśmy taki incydent, jakieś takie głosy: o, Liszu, a może jednak spróbuj tych hamulców. O, Liszu, to nie jest dobry zakręt do ślizgania. O, Liszu, może by to poszło lepiej, gdybyś nie odbijał się od barierek. Ale jak przychodzi co do czego, jak wiecie, wchodzimy za kuluary z gamerkami, to nagle to nagle się okazuje, że to zupełnie inna sytuacja jest, nie? Że tutaj już się, kurczę, pyskówa kończy. Ja tu przedstawiam dowody rzeczowe, że jednak, kurczę, gierka trudna, że jednak handling pojebany, gdzie jebane słupy w Chinatown cię blokują za każdym
za każdym razem, jak nie zrobisz perfekcyjnie pikselowo ślizgu. I no... Pod waszą rozwagę to zostawiam. Powiem więcej, że jak już ukończymy gierkę i okaże się, że jestem w stanie podłączyć parseka do mojego oryginalnego PlayStation, to może zorganizujemy jakieś pokazowe show race'y w multiplayerowym komponencie Racing Lagoon i no nie bójmy się tego powiedzieć. Rozpierdolę was w samochodzie Kenzo. No tak będzie niestety, więc lepiej żebyście potrenowali. Ulicę ja kochamy, chłopaki. Ale to po załatwieniu tych jakże istotnych spraw pora przejść do tego, co jest naprawdę ważne. Czyli Yokohama Grand Prix. O, tym coś takiego. W końcu zawody nie będą na nas czekały. Będzie na nas czekał ekran ładowania w PS-ce. Chyba tu nie ma nic, tylko żebym pamiętał. O, także się tu... Nie, oczywiście, że nie pamiętam, którym się przyciskiem potwierdzało. Psiu. 1999 Yokohama Grand Prix Qualifying Round. Wontek Yokohama GP Qualify Round Warming Up Run. Czyli co? Practice, wiadomo, piątkowy przed weekendem wyścigowym. Patrząc na logo Wonteka i to, że tutaj wszystko jest copyright free w tej grze, to obawiam się, że to jest turniej sponsorowany przez Leroy Merlin. Motomachi Queens Yui Tachikawa. Sakuragicho Grand Tourers Tetsuji Kawasaki. Takashima Victory Road Freddy Roberts. Wangan Gale Tensei Yabuki. O, tych jeszcze nie spotkaliśmy. Honmoku Night Racers Akira Tsujimoto. Bay Lagoon Racing Ken Shiyama. Zapiszę na szybko. No i słuchajcie, no chyba sobie spróbujemy jeden testowy run, bo nawet nie mam pojęcia, na jakiej mapie będziemy jeździć. I może jak będą przeciwnicy, to się dowiemy, czy w ogóle jesteśmy tutaj wyfarmieni na to, czy powinienem jednak się był przygotowywać.
No chyba się dzieje w dzień, bo to jest oficjalny, przecież sponsorowany przez Leroy Merlin wyścig, a nie jakieś tam nielegalne ustaweczki. Proszę. Jasne, nie ma tylko hamów. Boże, co to jest za tor? Co tu się na tej minimapie wyprawia? Dobrze, że poszedłem na tę stronę, bo... Bang. Czy to jest jakiś zlepek rzeczy wspólne z nią kochamy, czy w ogóle nowy? O. Chyba to jest zlepek z kochamy, tak. Oj, oj. Ale tak, będę tu musiał te 2-3 okrążenia zrobić, żeby przywyknąć jak na ręcznym brać te ostre. Na przykład to był za wczesny, ale gdybym go zrobił właśnie w timingu, to byłby dobry. To jest najostrzejszy tutaj na całej mapce. Ogólnie z handlingiem, który teraz mam, taki troszkę understerowym, ale mniej niż był nasz pik, to generalnie trzeba zacząć skręcać, żeby już był tak trochę rozruszany w tym skręcaniu i dopiero kombinować z ręcznym, który też trzeba odpowiednio długo wciskać, bo to się trochę skaluje. O, to jest jakaś 180. Nie będzie łatwo. To mogę wam zagwarantować. Tu z kolei za długo przytrzymałem ręczne. W sumie jeszcze test run powinien być dobrym wyznacznikiem, ile tu actually będzie pewnie okrążeń właściwych. Na właściwej kwalce. Tak myślę. No już tutaj prawie weszło. Okej. Ten zakręt pierwszy za linią mety to może być zakręt słynnej herezji hamulcowej, gdzie jednak potrzeba być odrobinę pod 200, żeby to zrobić. A ta mikro 180, ten taki pypek, który właśnie tutaj się rozwaliliśmy, to kurczę, ona się obawiam, może być ciężka no matter what. Przynajmniej na tym aucie, które ma już normalny steering, a nie taki kompletny oversteer. A właśnie taki super latający Corolla tam by to chyba miała szansę się wystarczająco ostro złamać.
Okej, 3 okrążenia, to bez tragedii. O, z jakiegoś powodu nie mogliśmy skipnąć replaya. Obawiam się, że chwilę może tutaj nam zająć wygrindowanie tego, bo tutaj drifciki, one jakiegoś zaawansowanego country steeru czasami wymagają, a to z hamulca, a to faktycznie skręca w drugą stronę. Ale hej, drugie miejsce wystarczy. No jedziemy, ale to przypuszczam, że to parę dobrych prób zajmie niestety, ale hej, dowieziemy. Jedna rzecz, na którą kompletnie muszę jakąś technikę opracować i trochę nie rozumiem w pełni, jak to działa, wiecie, fizyce tej gry, to przerzucanie wagi z lewej w prawo, czyli w sensie takie, wiecie, flick robić, że chyba byliśmy zwróceni w lewo i zaraz potem trzeba w prawo. To straszny jest ciężar. Żeby O kurczę, czy to można zrobić bez ręcznego? Teraz się tragicznie rozbijamy ogólnie i na pewno będzie to jeszcze robione, ale poza tym pięknym podyblokiem to tak wbrew pozorom zaczynam tutaj zdobywać zrozumienie tego, jak ten tor chce być jechany. O! Chyba zrozumiałem, że przerzucanie wagi robić mikrotapnięciem ręcznego, takim zupełnie symbolicznym. Ogólnie ten mikrotap może się okazać bardzo poważną taktyką, która przyda nam się już wkrótce. Ale biorąc pod uwagę, jak ten koszmarny start wybroniliśmy na trzecie, to może to nie zajmie tylu prób, ilu się spodziewałem, że zajmie. Bank.
Szczęśliwie Śniegurka było o szkalowaniu mojej publiczności bardziej niż o fabule. O, króci, możemy to zrobić za pierwszym razem? Przy tym całym obijaniu się? Nie, nie! To samo co ostatnie. Panowie. I to jest dowód, że jestem standout racerem. Ostatni, ten corner, był niekanoniczny. Oficjalnie wygrałem te kwalki na pierwszym miejscu. To jest oficjalny kanon tego streamu. Ale no Smiglewie, no... Recap jest taki, wszyscy się szykowali do Yokohama GP, które rozjebaliśmy za pierwszym razem. I naszego kumpla Kyojiego ze stacji benzynowej rozjebaliśmy tak mocno, że chłop dostał schizofrenii i zaczął jeździć po mieście krzycząc o tym, że słyszy głosy i musi się z nami ścigać, póki jeszcze jest sobą. I to zrobiliśmy. Trochę szkoda chłopa, bo ma zajebiste autko teraz wypicowane. Ale w sobie tyle się działo. Ken się 2 razy za kierownicą zasnął, ale żyje, więc... Niestety jest tak widać replay, którego nie mogę nawet pominąć. Yokohama GP jest tak ważnym eventem, że musimy oglądać wszystkie nasze barierki. Nie było żadnego grindu. Zapisałem gierkę na save screenie między nocami i tyle. W teorii planowałem tak tylko przeskipować do samego GP, żeby zobaczyć, czy jestem wyfarmiony, czy nie utkniemy, ale mi się nie chciało. Więc stwierdziłem, najwyżej stream będzie trwał 3 godziny dłużej. Ale no jak widać easy katka, jesteśmy standout racerem. Generalnie nawet utknęliśmy na poważnie u tracerów drugim, czyli właśnie się załapaliśmy. A bez tego jednego zakrętu byśmy byli pierwsi. 1999 Yokohama Grand Prix. O to jest diegetyczne! Teraz oglądamy streama z naszego streama. Nie, gra mówiła, że drugie miejsce wystarczy. Our new prospect has been performing as we expected. The project is well on track. Tamten Guile, pamiętam, właśnie wychodził z budynku Wonteku w poprzednim streamie. We are anticipating even greater results before the finals. The potential in him is truly limitless. Most excellent. That's the upside of starting them young. They have so much room to grow, yeah? Holy shit! Nie dość, że gierka przewidziała MF Ghosta przed MF Ghostem, to gra przewidziała jeszcze Helmuta Marko. Jesteśmy jednocześnie Initial D, One Gun Midnightem, MF Ghostem i Sim gierką Maxa Verstappena. That's the Yokohama GP qualifier in the bag. A tiny fragment of the dream, fought over during a festival of wonder and riches.
The crowds have already shuffled out, and the city has started reclaiming its streets. The pit stops and stands are being torn down as this magical moment fades away. The rest of the team is out planning the victory party. They'll give me a ring as soon as it's ready. But I'm not ready to leave. I didn't feel like celebrating. The streets still bear the scars of our battle. Do Verstappen, nie? Po co iść na ceremonię rozdania nagród, tak samo mogę więcej pojeździć. But every drift, skid and overtake is etched into them. Tomorrow, these streets will return to the public, and these records will be lost. They are our legends, written in a language that only racers can recognize. Our very existence. The black brush strokes that outline our victory. In the aftermath of hard-won triumph, I wanted to spend just a moment longer with them. I wasn't ready to let the moment pass. But there was one more reason I wanted to linger here. I thought maybe I'd spot Kyoji hanging around after the crowds had thinned out. It was a long shot, but hey. No na razie to się chłopie sam zabędziasz w Kyojiego trochę. Kenshi? Hey, speak up! What's the matter? Saving your voice for the victory party? Kenshi, it's... What, there's no party? Don't worry about it, I didn't want one anyways. It's Kyoji. They found his 7 in the ocean. Oh shit, wymieniał baterię. Znaczy akumulatorów chciałem powiedzieć, przepraszam. Kyoji is dead. Yuka's voice continued to come through the phone. But I couldn't process any more of her words. My mind was already spinning out of control. Ekipa nam się przyrzedza. Holy shit, Bug Racingu got hands. Was he struck by another car? Could it have been... suicide? His car had driven straight into the ocean. Driver error at high speed? He was killed instantly by an impact to the head. I couldn't make sense of it. There's no way Kyoji would have killed himself. A spokojnie, wydobyli go z morza, to może jeszcze zlutujemy. Kyoji's 7 had plowed through a fence in the off-limits area of Bay Lagoon and fell straight into the sea. There were no signs he even tried to break. No, Kyoji wie, że w tej gierce nie ma po co hamować, tylko driftował każdy zakręt. What was pulled out of the water was the distorted 7 that Kyoji drove the night before. Bathed in the glow of sunset, I could see what an unsightly machine it had become. Drops of seawater spilled from its stretched curves, like tears. That's all I could see them as. There were so many unanswered questions surrounding his death. Suspicions began to well up from my gut. It wasn't just that Kyoji had died, but there was some inexplicable part of me that knew this would happen. Ever since our strange meeting last night. Or even earlier, when I started to notice it. I had this feeling that we would lose him. Watching it come true made me sick to my stomach. I couldn't take it anymore, and puked where I stood.
I wanted to purge every feeling from my body. Some fucking victory party that was. Well, that same night, Makoto drew his last breath in his hospital bed. Yep, zaczęliśmy akt drugi. A suffocating blanket of rain clouds covered the sky. And the deep, heavy rain began to fall. Grief, anguish, shock, anger. It all churned and bubbled within us. We stood in the downpour and cursed at the sky. Utterly lost. Our road had been paved with death. How could we bear to continue on it? Czyli gość muteków w tych samych limuzynach jak Yakuza z Deadranga Warehouses, czyli to jest Yakuza Leroy Merlin z jakimś Nefarious Racing plotem, którego jeszcze nie znamy? Okej. Znaczy, tym plotem jest pewnie obudzenie Boga Racingu, tego będziemy musieli zabić na koniec, ale... Yeah, we're going somewhere with this. Seventh Night. Deep Rain. Chyba się chłopaki sezon monsunowy zaczął. For hours, we sat in silence. The only noise to fill the void was the drumming sound of rain. Guys, it's not all bad news. Take a look at this. The Yokohama GP qualifier results are in. Iki, check it out. It's got your name in huge letters. Kenshi's in here too. See? Right in the middle. This promising young finalist is set to be a star. Huh? Wait a sec. That article in the corner. Is this about Kyoji's crush? Co tu jest napisane? Tune-up drive. A shocking rise in driving fatalities. Are extreme tune-ups to blame? This is so wrong, I can't read this. Let's get rid of it. Hang on. This story here. The decade-old nightmare. The curse of Yokohama's fastest legend? Ten years ago, there was a series of street racing accidents. Do you think there could be some connection? It happens, you know? Sightings of ghosts out on the roads and psychic experiences. Koji spoke to me the night before. He said he could hear a voice. He said there was no escape from it, and that it would come for me too. I couldn't understand what he meant at all. Enough with this goddamn fantasy crap.
That stupid legend and Kyoji's accident have squat to do with each other. The only thing we truly know is he'll never race again. We've lost him. O kurwa, jakaś wbita na naszą chatę. Przez poważnego driftera. O, Chad. I recognize Chad when I... Here comes the Daredevil! Thief Dancers! Genji Katu! Holy shit! Nikt jeszcze nie miał splash screena do tej pory, więc... Wyczuwam poważnego zawodnika. Despite being uninvited, this guy showed up in the pouring rain. He didn't seem to care that we were busy. On a night of heavy rain, from North Yokohama's 3rd Keihin Highway, the Black Demon appeared. What was his problem anyway? He said that his name came from his jet black SW2000G. A ten samochód w nie copyright free języku to jest któryś flavor Toyoty MR2. Street racer hailing from the Hakone Drift Dancers. Challenger from outside our territory. Street racers are supposed to accept any challenge that gets flung their way. But Iki turned cold and said he wouldn't go out there. Maybe he didn't want to race on that rain-slicked highway. But still, it was so unlike him. It's not like him to snap at us either. Kyoji's death is really messing with his head. Well, if Iki won't race, I'll do it. Black Demon of the 3rd Keihin. 3rd Keihin to był ten zakręt, wiecie, gdzie najszybsza legenda Yokohamy przyjechała na 5. biegu przez Seine. Or anyone else looking for a challenge. I'm ready. I'll cut through this rain like a knife and race into the night. Maybe I'm the one going a bit crazy. The Black Demon has called me out for a duel on the 3rd Keihin. Anywhere I should head to before the battle? Czyli nie będzie u Muroki części po naszym koledze. Zrobimy szybkiego GS-a, żeby uczcić pamięć Kyojiego. O, dobra zarzutka. Sprawdzić, czy są turboski w sklepie. Opony już mamy z powrotem chyba najlepsze, jakie są dostępne. Patriot po 3 w handlingu i gripie. Mamy jeszcze do drag racingu specjalny zestaw, który nie ma żadnego handlingu, ale wymaksowano chyba 5 gripu. Jakby jakaś taka wanganowa trasa była prosta. Ale to jest raczej do tych unofficial races, które są trochę puzzlami carbuildowymi. Ale tak, zobaczmy, czy jest jakiś turboski. Ale obawiam się, że raczej już tylko zdzieramy nowe turbosy z randomów po drodze. I to jest większość naszego rozwoju. Plus
Okej. Wydaje mi się, że to jest lepsze CU niż mamy, więc kupię na wszelki wypadek. Ta podkrętka jest chyba lepsza niż my mieliśmy. Raczej low compa trzymamy. Nasze zawieszenie daje nam 5 cm i żadnego dumpingu, ale mały dumping. Patriotę jeździmy. A, tu nic nie ma istotnego. Ogólnie tak, teraz głównie zbieramy turboski i tak farmimy XP na silniku, żeby móc wciskać rzeczy. Prawdopodobnie nam drobne ulepszenia... Oj nie, oj nie byczku. Oj nie byczku, wracamy do... pistonów. Ogólnie się prawdopodobnie z raz czy dwa zedrzemy z czegoś silnik, ale to raczej właśnie chyba te GTR-ki Skyline teraz już naturbasowane. To jakiś taki, wiecie, ten który mamy tylko z ekstra turboskiem wbudowanym poza turbosami w slotach. Road ahead looks slippery. Let's do this. The rain pounds at my windshield. My wipers are losing the fight against the downpour. I can hardly see the road in front of me. Umbrellas everywhere you look. And there he was, waiting for me in North Yokohama. The Black Demon, ready to feed on tonight's prey. Oh snap! Będziemy się ścigali w drodze do Hakone? On the third Keihin? Okej, wygląda to, że mamy dosłownie ponad 2 razy więcej mocy od niego, ale... Ale te liczby potrafią czasami kłamać. No trasa taka autostradowa, zdecydowanie. Już nie takie jeździliśmy w Assetto. Trochę tak jest, wiecie, Desert Bus Experience, że musisz odrobinę skręcać. O! Ogólnie to jest jakby bardzo łatwy tor, ale jedyna pułapka to, że nie zauważysz, że jesteś wymaksowany z prędkością cały czas na 250. Po to, że tak zwykle nie zdarza, aż tak, wiecie, tyle po prostu zsunąć. Więc masz... jakby, wiecie, trochę inny wyczuć samochodu, że zwykle tam bardziej prędkość zyskujesz, jakieś obroty, a tutaj takie się lekkie korekcje kursu na tych max obrotach redline'owych. Jak mieć coś takiego jak tutaj, tylko bardziej skomplikowane, to czuję, że może być taki się trap na nawyki gracza, wiecie, robione przez ostatnie 20 godzin. Dobra. Masz chłopie jakiegoś turbosa może? Nie no, chłop nie ma nic, więc zabierzemy mu naklejkę. Nie, znaczy w sumie...
Tak, ale mamy po pierwsze już... Po pierwsze, ja już mam wyfarmione inne bardzo solidne jakby unique tłumiki, a po drugie, jak widzisz, nie mamy nawet miejsca na supercharger w naszym silniku przed expieniem, więc co dopiero muffler. A mamy za dużo dobrych itemków już i tak, którzy nam się nie mieszczą. Muszę powiedzieć, Drift Dancers, bardzo dobra nazwa dla racerskiej ekipy. You ain't so tough. Are you really the Black Demon of the third Kahin? Hehe! Must feel nice and easy driving on a straight road. Any idiot can race in the Kanto region. You hardly need to steer. And a sore loser too. Maybe you're more of an imp than a demon. A real comedian, this guy. I'm Genji Katu of the Hakone Drift Dancers. Have a message for you, Iki. You've got the wrong guy. Now buzz off. I don't care who you are. Let him know that Miharu is waiting for him in Hakone. Iki will know what it means. Hehehehe. Iki's a loser, but he can't run and hide like a coward any longer. Ej, Iki, jakieś dziwne typy przyszły i zaczęły tobie pyskować. Wiesz, o co chodzi? Iki's a loser, but he can't run and hide. Those are the words I was left with from the Drift Dancers. The world of street racing is ruthless. Lose even once, and it can stick forever. He told me that once. I didn't know why Iki refused to race with that guy from Hakone, but I felt it was all connected. In some sinister way. Who was it that defeated Iki in Hakone? I could hardly comprehend anyone being faster than him. There are guys out there fast enough to strike fear into Iki's heart. Shit, things were getting serious again. I was struggling to fight off the suspicions that were growing within me. I need to block it out. And trust in Iki. I could feel Kyoji and Makoto carrying on within me. I couldn't hear their voices, but it was like they were still here. Together. Kenshi, ty też słyszysz głosy kolegów teraz, co? I knew it deep inside. I'm going to confront Iki at his apartment later. If he didn't have the answers I wanted, we would be through. The rain was coming down hard as I sped through the gentle turns of the third Kaihin. I had a strange feeling that something new had been born. In this blurry rain. Hej Iki, mówisz cokolwiek słowa starożytny bug racingu? So you have questions for me, huh? Yeah. Who is Miharu? What happened in Hakone? And what gave me that fear? Have I been living in fear? I guess you could say that. Iki, you can't just tell us that. You're our leader. You need to be different from us. Stronger. You showed us that there was a path to the world that lies beyond speed. You shared that dream with us. And now you're telling us you're afraid? Do you know how that makes the rest of us feel? The world beyond speed. Kenshi. There are some people in the street racing world that have crossed a certain line. That line is the fear of death. If there was something that made us human, that fear would be it.
But those people who race without the fear of death in their heart, they could hardly be called human. I've raced against someone like that. It was like being dragged into a world of darkness, beyond the human limit. On the winding roads of Mount Hakone, there was a demon who lacked that fear. A demon on Mount Hakone. Miharu Koguchi, a street racer who carries the title The Emperor of Hakone Pass. The only man who ever defeated me. O kurwa. Czas na racing z Akumą. Our race was 2 years ago. It was me and Miharu, fighting over the title of Emperor. A race with incredible stakes. A ma świecące się zielone oczy. On już ma energię boga racingu w sobie. Ikki żyje tylko dlatego, że wiecie, Emperor protects. 3 p.m., March 14th, 1997. Street Racers Holy Grounds, Hakone. Nie jestem pewien, czy to jest ekran ładowania, czy... Tell me, what would you do if you were tandem drifting and couldn't keep up? What to do? Street racing ain't for hugs and happy feelings. I'd leave them behind. Ninja Cats who slowing it down. Za szybko, żebym czytał dla nas, niestety. Więc tak jak mówiłem, imperatorem Hakone jest Akuma samochodów. Satisfied now? Don't worry too hard about it, Kenshi. You're heading to Hakone tomorrow. I've already told Kenzo and Yuka. I'm not running away anymore. Miharu and I are having another race. One more thing. Hakone was home to my mentor who taught me how to street race. He's raced for 10 years and taught me about the fastest legend. If you wanted to learn more about it, he might help you. This trip might be a refreshing change of pace. It will take time to heal the pain of losing Kyojin Makoto. And you'll need to learn how to take on fearless racers like Miharu. Don't forget it, Kenshi. You too have what it takes to cross the boundaries of speed.
8th Night, the Undefeated. Hakone. A web of mountain passes inhabited by demons. Iki feared one such demon so much, so that he had never dared to battle him again. Miharu Koguchi of the Drift Dancers, the Emperor of Hakone. And yet? I can't say I'm convinced. Something doesn't add up. Does Iki have another reason to fear this place? We were brought here by some power, like puppets on strings. A power neither good nor evil. A power we can't escape. It's there, lurking deep within these mountains. When the demon's true form is revealed, perhaps the truth will follow. You came all the way from Yokohama? That's a long haul, son. The Street Racer's holy grounds, aka the Hashiriya Holy Place. Hashiriya is just another name for a street racer. I'm meeting some people there. Where can I find it? Is your first time in Hakone? Allow me to explain the roads, plain and simple like. There are 3 main roads here. If you take a left past this toll gate, you'll be on the Hakone Turnpike. It's a nice mix of corners and straights, good for mountain pass beginners. If you go right from here and then take another right at the stoplight, you'll be on Route 1. That road's nothing but tight corners. Don't take it on unless you got the drift skills. Oj Boże, chłopak już czuje, jakie to będzie przeklęta lokacja w handlingu tej gierki. Oh. And if you head right, but go left at the stoplight, you'll be on Hakone New Pass. Racing's not allowed there, so if you need a break or you're in a rush, take that road. Now for the Holy Grounds. Head down the Hakone Turnpike and go left at the first light. That's the Drift Dancer's turf. You best be careful going out that way, son. Phew, well, that about covers it. Remember, safe road etiquette. Sharing is caring, yes siree. Uff, dobra. Zaczniemy od drogi dla skrabów. Witam, czy tu się... O! Tu jest jakiś... typ. Zobaczmy, czy są... normalny power level i już wszystko, wiecie, przefarmiliśmy, czy jakiś będzie znowu spike międzyrozdziałowy, ale póki co liczby wyglądają normalnie. Ale pretty sure, że tą górę Hakone robiliśmy na Slurpee streamie w Assetto jakieś dawno temu. O, jest taka mała stłuczka, już nas typ podogania? Halo.
Actually sympatyczny ten tor. Dla wszystkich tutaj widzów, którzy sobie też grają w domu, to jest chyba pierwszy tor taki uliczny, gdzie się czułem jak na torze testowym Spencera, gdzie masz okazję to takie, wiecie, takie lekkie, gładkie drifty, że masz taki łagodny corner, na tyle długi, że sobie to trzymasz ten przycisk i autko wchodzi w power slide'a i jest fajnie i wygrywasz zieloną farbę. A poza tym potrzebujemy expów, żeby wstawiać więcej krapów w nasz silnik. Mamy szansę jakieś 700 koni chyba wyciągnąć na tym setupie, który mamy, tylko jak już wszystko załadujemy. Hihi, you the Yokohama BLR guy here? Here to tango with the drift dancers? This spot's called Before Dawn Pass. That's cause our team is made up of unknown racers. But the day will come when they will be calling this place the Holy Grounds. The Holy Grounds is wherever the fastest team calls home. If we're the top team, then this will be the Holy Grounds. So until that day comes, we'll be here refining our skills. When did the drift dancers take the throne? Must be about 10 years ago now. A guy named Manabu Oda returned from Yokohama and created the drift dancers. Hakone Oda is still a legend around here, but he retired about 2 years ago. The leaders of each team in Hakone joined to form the drift dancers. They're the fastest team, period. But what the hell's the point in that? One day, we'll rise up. Come dawn, that glorious star will climb over these mountains. And in that morning star, there will be Booyah! Ward! We've been getting racing lessons from the drift dancer's vice captain, Ryo Yamazaki. But someday, we'll be the ones showing him how it's done. Drop by around midnight if you wanna get in some unofficial races. Dang! Okej. Czyli dopiero po evencie będzie unofficial race. Heaven's Hill, home to an idiotic superstition. Couples who watch the stars here are guaranteed to form a cosmic bond. And that nonsense is why a car is parked over there. But I'm not an asshole. I leave them alone. Kenshi? Przydałaby ci się kosmiczna więź z kimś. Ale niestety. Odradza, którą protagonista ma do interakcji z kobietami, jest zbyt potężna. Dobry, czy tu się... Street Racers Holy Ground. Promised land revered by racers who prowl the pass. Only the fastest team has the right to call their turf the Holy Grounds. Now it's here. The Drift Dancers' home base bears the sacred moniker. To wait anxiously to do battle, or idling engines echo in the still of the night. I guess I'll... To brzmi jak coś, co tą notkę zakończy, więc zobaczmy, co tu jeszcze jest. W Hakone. Co jest na końcu? Reed Lake Street, Tune Shop... Latające tramwaje!
Another bitter with a Yokohama license plate, eh? Wait a sec. You're the GP contender for Bay Lagoon, ain't ya? Where are my manners? Name's Ryo Yamazaki of the Hakone Drift Dancers. I rock that red Celine S3. Sorry, but the passenger seat is reserved for premium hotties. I'm talking about 100-pound babes with decap gazongas who are as pretty as I am. I mean, you gotta have something to balance your weight for downhill races. Looking at you though, you might have to make do with plain old ballast. But that aside, this place is Tune Shop Windy, home to Hakone's legendary tuner, Kuniteru Takahashi. Ring any bells? But too bad, he's busy right now. Psst! You hear that snoring? I bet he's having a nice dream. It's a pain in the ass to get him to work sometimes. I wanted to ask him for some advice before tonight's dance. Oh well. If I'm facing you, then I won't need any, right? Haha, zing! Racing Lagoon przewidziała Bazingę w 99 roku. Take your time and shop around. Catch me later at the Holy Grounds. To jest Tune Shop i Body Shop. Silnik. O, możemy sobie tutaj kupić body ciężarówki, gdybyśmy nie mieli. Ale czy jest więcej turbos? Karburator do wstawiania luzem. Interesting. A co można mieć przez superbody? Mamy lepsze... Kurczę, dripowe co czerwone kółka, ale wiecie, 500 gramów to jest... Słuchajcie... Nie, to chodzi, że te itemki można mieć jeden tego samego rodzaju. Więc nie pamiętam, czy mamy minus 30, bo nie świeciło się na niebiesko jak przy Get Rewardsie, ale chyba ściema. Kurczę, mamy włoskie opony, piękne, spasione. Albo profesjonalne, no więc... A co do body, to... co to było? Nie, body są... Actually... w sumie nie będę tego sprawdzał, ale... Jak się odblokują na Official Race, to myślę, że potem małe grindowanie itemków się tutaj może odbyć. O! Nasz low comp minus 2 actually jest gorszy od minus 1? To może chcemy high comp? Nie, high comp jest kompletnym gównem z dupy. 580. Okej.
wiesz co, nie chcę go kupować o tyle, że sobie na bank je pewnie zgrinduję pokonując ludzi, a będę chciał trochę min-maxować rzeczy, zwłaszcza, że wiecie, to jest na nowo grindowanie slotów, żeby się odblokowały na rzeczach. Więc póki co to supresę będę doił, a jak coś ciekawego będzie do upolowania, to przed kolejnym streamem będzie jeszcze. A przypuszczam, że jakieś nowe rzeczy się pewnie pojawią. Bo hej, nowa lokacja and shit. O, ledwo ze sklepu wyszliśmy i już nas chcą obskoczyć na części. W sumie jakbym żył w Racing Lagoon Cinematic Universe, totalnie bym obstawiał wszystkie sklepy tuningowe. Jak tylko chłop wyjdzie z nową częścią, to bym go wyzywał na wyjście. To jest chyba inna trasa, to jest chyba już ten drugi Mountain Pass, bo jakiś taki... Więcej tych zakrętów tu jest. Bąk. Poza tym zakrętem, to te trasy raczej nie chcą ręcznego, ale chcą wiedzieć, czy robisz zakręt trzymając gaz, czy puszczając. Bo masz wtedy jakby powiedzmy trochę inne promienie skrętu i ślizgność. Ale tak, jakby co, pieniądze nie są problemem, dosłownie sprzedam któryś stary silnik i mamy infinite pieniądze. Tak samo jak mamy infinite RP-ki. Natomiast zapomniałem nasz nowy hopon założyć po tych zakupach, bo się zagadałem. Okej, to co? Tam jeszcze na tej trzeciej trasie są jakieś rzeczy. Hashiria's Village. The popular hot spring resort where visiting street racers soak their bones. Is it any good? Hell if I know. I can spare the time to act like a tourist. Mało tu Johnego, właśnie teraz zwróciłem uwagę, że jest gdzieś kawusi napić. Hey, have you seen them? 232 Type Rs with plates from out west. The drivers were total foxes, and they were stacked like pancakes. They looked like sisters too. You smoking hot Kansai sisters, I'm losing my mind. You'd go crazy too, I bet. Boy and girl wait in opposite lanes. Red light. Their eyes meet. Prelude to love. Then all too soon? Green light. Men are calculating. We honk from behind.
Czy tam jedzie Kenzo w tle? Chodź, musimy go potem znaleźć na ulicy. Put on some pressure, chase him in a drift. But woman, they just melt away into the traffic. I'll never see them again. These things happen, I guess. Know what I mean? Can't say cuties aside. How about a race before I hop in the spring? You know, we call it a race. But it just boils down to which machine is more powerful. Now, if you wanna separate the men from the boys, you gotta test your drifting. That's my philosophy. Can you take the heat in a drift battle or not? I've been babbling for damn near 2 hours now. The point is, I thought long and hard about this stuff. Jeśli tam był Kenzo na ulicy, jego potem znajdziemy, to prawdopodobnie jest Kenzo i Yuka. Jak strygurujemy... I teraz przewiduję. Jak strygurujemy event z Kenzo, to potem się zespawnuje w miejscu do oglądania gwiazd z działochami. So, how about this? We battle it out, using each other's cars. O mój Boże. We race once, in our own car, then we swap and race again. No sweat for a true drift champ. It's pure, it's genius, it's drift time! And just so you know, I ain't a swindler or a jacker, so relax. So, are you a true drift champ? To się skończy dobrze z naszym wypasionym autem. Oddamy kluczyki największemu spermiarzowi w Hakone. O mój Boże, widzicie co to jest za trasa? Ale to będzie przeklęte. O mój Boże. O mój Boże. I already hate it. Oby Critical wyścigi nie były na tym torze, o mój Boże. Dajcie mi łagodne, przyjemne górskie zjazdy. Okej. Nie było jednak tak źle jak po niektórych torach w Yokohamie, tylko wyglądało dość spooky. Pretty slick, but you've got to win 2 in a row to prove you're the champ. Ding ding, round 2. Last time we drove our own cars, but now we swap them. Zrobię quick save'a, bo... Try not to damage the paint job, bo chłop trochę jeździł gratem, więc... Ale może będziemy królem driftu i jakoś to wybiedzimy.
Generalnie... Jak raz a dobrze go zostawimy przy drifcie, to jakoś to nawet pójdzie, ale musimy go zblokować chyba. Trochę za dużo puszczałem gazu przy tych slajdach, niż jestem na to sobie w stanie pozwolić. Raczej chyba będzie próba druga, ale temat jest do zrobienia. Unless... o jakieś krawężniki zawodzić tylko. Koleś na szczęście pierwszy raz musiał jeździć automatem, więc... Red and Yellow Paint i 0 jenów. No, to było... worth it. I give, you're a hell of a driver. Hit me up for a rematch anytime. Ale kurczę, respektuję, wiecie, w tej gierce, że nie potrafią czasami dobry właśnie pomysł na gimmick race wymyślić. Ale tu powiem, że tylko ten typ będzie, ale... you came back, so you do care. Nie, już... Miałem nadzieję, że może, wiecie, kawy się napijemy u Johnego, ale... O, i kolega przynajmniej nie jeździ po pijaku, co się chwali. Kenzo! Pacanie! Kanshi! This Drift Rookie 96 is... Rookie 96, you granny as a Yokohama! Kanshi Kinoshita, the Drift Dance is the hiking of Hakone, your highness, decorate! Little help here! Kenzo, co ty wyprawiasz? Zabrać cię na wycieczkę do Hakone. We brake at corners, not to take the turn, but to make the next straightaway all the sweeter. Oj, Kenzo, chyba powinieneś przyjąć od Kyoji parę lekcji tunowania auta, bo trochę... Trochę nawet skręcając na barierce was, chłopaki.
No, Kenzo też robi. 5 minut go w Hakone zostawić i już jakieś ustawki z Yakuzą. Ech. Also, 2 expy i może będziemy mogli wstawić sobie superchargerka z powrotem do auta. Co tu jest? Mister ECU do driftingu. I guess. Pewnie nigdy go nie założę, ale... O nie, chciałem zrobić znowu Kenzo, bo dalej mu typ siedzi na ogonie, ale niestety wpakowaliśmy się w wyścig z jakąś GTR-ką, która zaraz przed nimi jechała. Ale no cóż, potrzebujemy tych expów, więc nie ma tego złego. Kurczę, nie jestem tego jeszcze w stanie określić precyzyjnie w słowach, ale tak jak wiadomo, ta fizyka w tej grze jest dziwna, ale ta trasa w uphillu ma faktycznie zupełnie inny feel niż na downhillu. Nie wiem, czy to coś się w przyspieszeniu zmienia, czy w handlingu, ale coś tu kurczę jest inaczej. Ale no nie mogę malować auto, bo to nas 10 kg będzie kosztowało. Potrzebuję więcej slotów. A drip. Ale... wydaje mi się, że teraz będziemy mieli cooler... jeszcze więcej downforce. Dobra. Gdzieś tutaj jeszcze eventownie. Tylko GS. What do you want? Okej, leave. Bo wyraźnie ten event z Kenzo tu jeszcze trwa. Genci... Isn't Telegan. Rookie. A powiedział again, nie? Czyli jakby gierka chyba zarejestrowała, że już ten event się wydarzył.
Miejmy nadzieję, że po prostu chcę 2 razy, bo Kenzo dostarcza ważnego relatable spierdolina contentu. Kenzo, kurczę, proszę te inby z Yakuzą troszeczkę utemperować, bo nawet nie ma co im kraść. Dobra, czy nam się odblokował slot w najważniejszym komponencie? Level 4, a ciągle nie mam slotów. To nie powinien być jeden z tych, który ma ograniczenia, ale może jakiś jest, czy się wolne expi, ciężka sprawa. Ajajaj. Teraz jest rano zapał, ale teraz już tylko jadę zobaczyć, czy się w obserwatorium Kenzo zespawnował, a jak nie, to do końca ulicy i wbijamy na drift dancerów i nie będzie to tamto. O, trochę tu fishtailuję, ale ogólnie wam powiem, że te tory w Hakone są bardzo przyjemnie zaprojektowane. Takie fun do jeżdżenia. Właśnie wbrew pozorom są całkiem szerokie w porównaniu z miastem. I mówię tak właśnie te długie zakręty. Bąk. Gdzie właśnie można robić takie slajdy, które są w silniku tej gry tak naprawdę zwykłym skręcaniem. O, jest to z porteliem parę razy koncertowo, na który w Yokohamie trochę nie ma miejsca, bo tam masz albo takie bardzo ostre, albo na tyle krótkie, że tylko robisz lekko korekty kursu.
Okej, co ten Kenza coś tam jest... I don't know. Nie Infinite Event niestety chyba. No i zobaczmy, czy to są prawdziwe kozaki tych drift dancerów. Czy tylko pozerzy. This is my first duel with the drift dancers. I'm not about to turn back now. It's been 2 whole years. You look well. Spare me the small talk. You haven't changed a bit, Miharu. We've had unfinished business for 2 years. Have you figured it out yet? Street racing is so much more than lap times and records. These roads exist for one reason: to stretch on and let me race forever. Faster, stronger, further. I'll reach any height as long as this fire burns within me. The only competition a street racer has is with himself. These mountain roads are begging to be raced on. How about a team battle to warm up? Let's see what your little ragtag team can do. Since when do you race with a team? The team is just for show. They let people know that I'm the fastest beast in Hakone. Know what I'm saying? Cocky as ever. The team battle will be raced on the Holy Road, uphill. Then you and I will have our Taiman battle downhill. Practice however you like in the meantime. Don't come crying later that you didn't learn the course. I could practice the course. Gówno tam. You sure you're ready? No ale GS-a to zawsze można, wiadomo. Ku pamięci Kyojiego. All set. You sure you're ready? Let's do this. Team Lagoon Racing versus Drift Dancers. Nie powiedziane jest, które mamy być, więc jest nawet szansa, że to wszystko jedno, ale... O bąk! A tu będzie kurwa NASCARa uprawiał.
Ajajaj. Strasznie tu się, wiecie, w tej ostatniej barierce utknęliśmy. O Jezu, tu się... że tak powiem, zarwało mnie w tym momencie, w którym gra przychodzi... O, tak jak teraz, bardzo gwałtownie mi w ten ślizg przeszło. Coś tutaj chyba... kwestia tego, tej wysokości robi śmieszne rzeczy z tym modelem, bo to się tak bardzo, bardzo gwałtownie przeskakuje powiedzmy z preślizgu na maksymalne ześlizgowanie. Bo... Jakiś tor specific to jest. I jest to replay, który musimy oglądać. Mimo, że nie ma nawet wielego od Kenshiego, ale są fajne togi. No właśnie, kurczę, chyba nie jechała. Kenzo jechał, to widziałem. A Yuka coś się chyba... Chyba, że startowała za nami i jej nie zobaczyliśmy nawet. O, teraz nie pozwolił skipnąć dopiero. That wasn't half bad. Kept your skills sharp, have you? I know you won't go all out unless it's a time-on race. The real battle begins now. A downhill time-on battle. Just like that time. Without any oncoming cars to spoil our fun this time. It's been long enough. Let's settle it. Bardzo szanuję tą gołą klatę Akumy, z którą łazi. Chad move. Jeszcze pod skórzaną kurtką. Miharu, hold up! Why do you get to have all the fun? This dude and I should have a race. You'll join me for a dance, won't you? There's always show before the main event. You're on. It feels like every time I'm just the opening act. Warming up the road before Iki steps onto it. For the first time, I felt I'd had enough of playing second fiddle. It was a new feeling welling up from within me. She's getting serious again. I was supposed to be worried about Iki and his history here. But that worry has vanished, along with the old me. It was a strange feeling I had. Maybe this is the power that Mount Hakone holds. The power to turn men into demons of the road. Słuchaj tam, panie, w tej celince ja myślę, że chłop nawet nie ma gamer krzesła. Na biurowym z Ikei pewnie jeździ. A, niepotrzebnie zrobiłem countersteera. Myślałem, że mnie za bardzo zarzuci, a to jest tor do latania jak świrus.
Ale typie, jak na pracownika tuning shopu, to... Mógłbyś więcej turbosków sobie w auto wsadzić. That should be enough to warm up the road. It's already time for me to exit the stage. The focus had already turned to the two cars lined up at the starting line. The main event was starting. And once again, I had to sit it out. The 86 I drove back before I left. You remember it? That hunk of crap? I let Kenshi have it. He's turned it into a real racing machine. You're always thinking about your friends, aren't you? This friend of yours isn't hiding something from us, is he? Nope. So about that fastest legend, have you found him yet? That is why you left for Yokohama, wasn't it? Oh? Sorry, it was just a bullshit excuse to skip out on us. I get it. You couldn't handle being out there in the sticks. I had to pick up the pieces and be the leader after you ditched us. Unbelievably fast racers are out there in Yokohama. I need to race them. Bullshit. If you wanted out of Hakone, you could have just... You sure showed us how much you care about your friends back then. Enough! That was a long time ago. Ale musicie fast forwardować na siebie, krzyczeć, jak jest ważna fabuła. Chłopaki, naprawdę. O! Wszystko co dobre to już mamy. Two demons had lined up on the starting line. The sound of their engines heralded the changing winds of destiny. It was a powerful sight that had rendered the crowd speechless. Iki Fujisawa versus Miharu Koguchi. Iki musi to dowieść. Chłopaki, Racing Lagoon represents. Ma większy numerek w samochodu, znaczy, że szybszy. You've gotten faster. You're shining brighter than ever. I'm not the same man I was 2 years ago. So you've spent all this time practicing. Must have even gotten lonely out there. I have you, my friends. And you do too. Once you've mastered the sport, then you'll know what I mean. When I race, I can feel the presence of my opponent. Not their car, but the person they are. I'm never alone when I race. But how will you feel when there's no one left to race? Haven't you thought that far ahead? You'll find out soon enough. Whatever, just lay off. Once that loneliness starts to sink in, that's when you finally made it to the top. I get the feeling you aren't going to admit defeat. Not happy with how I race? I'm still pissed off at your lies and cowardice. But I'll admit it, you've gotten even faster than me. You're going to enter a realm of speed that even I can't reach. But that's okay. I'm going to keep continuing on my own path. The Yokohama GP is coming up. You'll be there, right?
Yeah, count on it. To jest największy twist, że Akuma Racingu jest najbardziej normalnym kolesiem tutaj ze wszystkich. One last thing, Iki. Manabu has hopped back in the driver's seat recently. He said that he quit for good, but maybe he had a hunch that you'd come back. You should have a chat with him. He'll be here later tonight. Is that so? I have some questions for him. So the sleeping emperor has awoken. Eighth midnight. Whisper from the dark. To jest autko na splash screenie. I've spent the whole night in my car. The crisp mountain air was starting to get chilly. A lot of thoughts are swimming around in my head. Kyoji's death, Makoto's death, the string of street racing accidents, the mystery behind Yokohama's fastest legend. It was too much to try and make sense of. We'd go stir crazy if we let it fester in our minds. Hakone had become a battlefield. And Iki had already claimed victory. It was the same old, same old. But one thing had changed. A new feeling was born within me. I needed to escape out from under Iki's shadow. And grow my own wings. I'd need to race faster than ever before, or I'd never break free. I stayed behind in Hakone to meet with Manabu Oda, Iki's old mentor. Iki had also left a little gift for me at Tune Shop Windy. Apparently something from Hakone's master tuner. Iki might just be buttering me up with a tasty worm at the end of a sharp hook. But I think I deserved a little extra bonus. Czy coś na parkingu po jakiejś Victory Parce stało? There's no sign of anyone. This place is ghostly quiet. Iki's RS is parked here. He must be tired. He said he would take a nap while he waited for Manabu Oda. All I know about the guy is that he drives a yellow Evo 2000. It's the calm before a great storm. I've spent some time learning the curved roads of Hakone Pass. It's a twisted chain of winding streets, warped, meandering and directionless. They remind me of me. To autko było tak nazywane, to coś czuję, że będziemy musieli je złapać na drodze.
What's up? Looking for Hakone's famous tuner Kuniteru Takahashi? That'd be me, KT. Wait as a doggone minute. Iki sent you? You two are racing the same team? Well, we can chat until we've had a race. That's how things were done back in the old days. We'll race on Route 1, downhill. How's that sounding? Sure, bro. Chcesz wejść do sklepu, ale musisz pokonać właściciela na downhillu, żeby zrobić zakupy. Them's the rules. O kurczę, leciutka jest ta Zeta. Więc... Fair Lady Body może być zdarte zaraz. A może ma bardzo dobre odważniki. Bonk. A gdzieś tu nastąpiło pewne ustecznienie. Ale tyle mamy mocy, że sobie możemy pozwolić na nieostrożną jazdę. Alright, you first. Now that we've shared the road, we have a special bond. I know just what you're capable of now. Now don't go taking this the wrong way, but let's come back later when Iki's with ya. Ja się trochę przyjrzę, bo słuchajcie, chłop tu ma całkiem poważne itemki. Okej, Zeta jest leciutka, ale niestety ma gówniane. Tak, dlatego sprawdzałem. Ono jest faktycznie mega leciutkie. W kilogramach oszczędzi, ale wiesz, aero ma... jak startowało to... a nawet gorsze. Ale... możemy mieć farbę albo gamer krzesło. Słuchajcie, to będzie szybki...
Ważny pol, koledzy. Bo mamy slota albo na jeszcze tak parę ostatnich kilo, żeby stracić. Jakieś takie 6 z gamer krzesłem. Albo możemy zrobić sobie drip. W przypadku farby i tego to potem będą kłótnie. Jaki kolor? Ale także przymierzyć te nowe, które sfarbiliśmy, jakby wyglądały. Ten jest łak. Obawiam się. Delfinek. Gorsza panda. Panda actually wygląda całkiem aight na tym aucie, nie będę ukrywał. A tak z kolorków. Eczek macie jakieś właśnie... O, beżowy. Spróbujmy. A ja trochę za bliski białego, obawiam się. Wyszedł to taki obrzydliwy brązowy. Jako... Nie, to wygląda dosłownie jak straka. O! Bordowy jak paszport Unii Europejskiej. To jest lepszy czerwony od zwykłego czerwonego. No zbiórką był taki, ale nie czuję go. Wydaje mi się, że chyba Wine Red najlepszy. Panda jakieś takie top 2. No, ten kinda działa. Dobra, to robimy Burgunda i... I jazda. Ale jak w sumie kiedyś po coś założymy autobus skin, to się zbiorką farba przyda. Dobra, to mamy wrócić z Ikim, ale jeszcze się upewnię, że takich sekretów nie ma. Need an itty-bitty tune-up? I came to battle. Iki ain't with you. I'll be back, okej. Bo to pewnie będzie jakiś night ending crap. Co w Hot Springsach? A sprawdzę, jak będziemy z powrotem w tunie. Hey sister, what do you think about this guy's car? I think I've seen it in a magazine once. Not racing it, no. One są z Kansai, czyli wiecie, ten jeden region w całej Japonii, który w anime ma akcent, bo śmieszne redneki. Give it a rest, I'm already wicked sleepy tonight. Beating them in their turf makes it all the sweeter too. We'll race in Yokohama. There you have it. A pair of street racing ladies with Kansai accents. That's enough for me. Baba? Uciążliwa jest ta droga. Jak widać, muszę na warm-upie puszczać gaz, bo tak te zakręty tu działają. Well, if it ain't a Team BLR homeboy from Yokohama, I can't believe Miharu lost to one of you.
Wasn't Iki even a drift dancer back in the day? I saw you back there. You're pretty fast yourself. I wish I could get to see you race against Iki though. You're racing in the Yokohama GP, right? Don't tell the other DD guys, but I'm rooting for you. What do you know about Manabu Oda and his yellow Evo 2000? Ever see it around? That thing is a speed demon. Manabu is the fastest cat around. They say it won't appear on the roads before 2 AM. Look at that, it's 2 AM right now. You race in Manabu? I gotta see this. Bo ten punkt na skrajnym południu to jest autostrada z powrotem do miasta i mnie nie wypuszczą teraz. Jesteśmy w tym razie tylko w tej lokacji. The dude is a legend. He came here with a 30 type RS that was tuned for highway driving. But it didn't even matter. He beat the best racers on the mountain with it. Just 3 nights following a Crimson Moon, he became the legendary racer in Hakone. Since getting an Evo 2000, he's gotten even better at dog racing. Dog is what we call racing on winding mountain roads. Okay, that's enough. It's not yet time for bedtime stories. Let's dance the night away. Normalnie unofficialki robię sobie po prostu w green sesji, ale jesteśmy tak wyfarmieni teraz w stosunku do większości gry, że nope. Nope, to będzie do grindowania. I przypomniało mi się, że wiem, że tutaj tym challenge'em jest, że musisz robić te drogi bez używania hamulca, ale jak sfarmisz takie wiecie, big trudny poziom ultimate, to jest, że musisz zrobić tą drogę, chyba też bez hamulców i za odwróconą kamerą do tyłu. Że musisz dosłownie albo na minimapę, albo na pamięć brać te togi. O, Yuko tu powinna być zaparkowana. The stars are beautiful here. They look so much closer than they ever did in Yokohama. Hyo and Iki have been busy, huh? Weren't you going to head back by now? It'd be a shame to leave so soon. We never get a view like this in Yokohama. You know, back in the day, an old lady from the countryside told me a story. She said that the dirty city air kept people from being able to read each other's feelings. If I ever felt a pain in my heart, she was there to listen. Kenshi, is there anything on your mind? You can tell me anything. Kyori's accident was such a shock. How have you been dealing with it? I was the last one who ever spoke to him. If only I could have done something differently. If something was fated to happen, we can't hold it against ourselves. Every little thing that happens, from babies laughing to losing a friend, it all happens for a reason. Hyoji's death, Makoto's death, you're telling me they were just inevitable? I don't think I can see things that way. I can't just sit on my ass and watch my life get torn apart by the tides of fate. I need control. Without agency over our own lives, we're just puppets on strings. So let's take it back. In the newspaper last night, the curse of Yokohama's fastest legend. What do you know about it?
strange story. Nobody knows who set those records or if he's still alive. The other drivers he raced with are either missing or dead. Then, one day, he just vanished without a trace. So they say. Nobody knows the details. It's a creepy rumor sewn together from hazy bits and pieces. The vague stories, all that street races have to cling to. The story has twisted and warped over the span of 10 years. But there must be someone out there who knows the dark truth. It's a curse that's been left to fester for 10 years. Maybe it's better left alone. If you could have avoided the temptation, maybe all this would never have happened. You think there's someone left that has a connection to those events? That they're the source of the curse? Someone or something. It might not exactly be what we call a person. To może być Bóg Racingu na przykład, którego trzeba zabić w ostatniej misji. The construction in Bay Lagoon kept being halted by a series of unnatural accidents. Teoria chłopaka, że to mogło być więzienie dla Boga Racingu, is growing on me. Back then, the news terrified me. Some things in this world aren't meant for us to intrude on. Bay Lagoon has a dark and mysterious history. Anything could happen there. It was crazy, but her words were getting through to me. The warning signs were clear as day. Street racers were cursed. Something doesn't sit right. Icky's been acting suspicious these last few days. You must have noticed something. Try not to worry about him. I'll let you in on an itsy-bitsy secret. If Icky wins the Yokohama GP, he might actually go pro. One Tech is putting together a team of the world's absolute best drivers. There's been a lot of rumors recently about their D project. A dream team of Formula 1 racers. One day there was this black limo parked right outside Icky's apartment. Everyone was sure he was being scouted for the D project. But since it isn't a done deal, Icky doesn't like to talk about it. You know how he is. I'm trying to rationalize the things I'm hearing. To make sense of Yuka's wild and fantastical theories. But hell, she was right on the money. Yokohama's fastest legend, what's reared its ugly head, must be buried once again. How to go about doing that, I had no idea. For the time being, we needed to put the squeeze on Keisuke Ishikawa. Jebać Night Racers! Chęć się wie jak jest. He's probably only a pawn in a much greater scheme. But outside of him, we were lost. We weren't going to get to the bottom of this without some kind of plan. Who could we even turn to? It's like putting together a puzzle without knowing where the pieces are. No, ale finał w Formule 1 to myślę byłby dobra scena do pokonania Boga Racingu. All of a sudden, I felt a wave of anxiety come over me. Like, if I let her go now, I'd never see her again. Both Kenzo and Yuka, my mind was screaming at me that they were in trouble. It can't be. It was the same sickening feeling I had felt before with Kyoji. It was overpowering.
Shit. Not now. Manabuoda just showed up in his yellow Evo 2000. What should I do? No słuchajcie, z jednej strony ustawka i cringe nie przyjąć, ale z drugiej strony jedyna kobieta, która jest tak na tyle nachalna, żeby Kenshi miał z nią szansę. Jak sądzicie, koledzy, ale... No i 1/3 naszej ekipy już umarła, więc... chyba trzeba się koleżanków zająć. Nie, musimy wziąć, wiecie, the higher road. Nie, take the higher road. My meeting with Manabu will have to wait. I can't have any regrets. Those high beams. He was taunting me. Wciąga mnie. Muszę rejsować. I think he was telling that he'd wait for me. So I left, passing him by. Through the window, I saw what I could only be described as a driver possessed by a demon. To są traktor beamy, które wciągają mnie do ścigania. His eyes held a dark abyss, together with a stare that had seen death. I barreled down the mountain at freefall speed. I didn't feel an ounce of fear as I slammed the accelerator. I just had to reach her. Jeszcze Kenzo za nami jedzie. Co się będzie działo? I couldn't handle the loss of another friend. Co to się dzieje? Not ever again. Kenshi, everything alright? You got here quick. These roads are all squiggly. You can't just rocket through them like you do back home. Are you alright? Nothing wrong, is it? Kenshi, what's the matter? You don't seem okay. Kenshi, it's the drift dancers. I drove so fast to get here. It was the first time I've ever drifted. And I only scratched up the car a little. I showed those drift dancers what for. I think I deserve a medal for that. Kenzo, are you okay? You're not hurt? I was following right behind you. You were driving so unbelievably fast. I was trying to flash you with a high beams, but you just kept going. I was so caught up in the moment I couldn't even tell. It was like nothing existed except the road ahead of me. What the heck does that mean? Look, the rest of us are leaving. Give the hot springs a try and then come home. I'll make sure Yuka gets to Yokohama safe. The drift dancers don't scare me anymore, so don't worry. Iki and I still have some business here. Kenzo, take care of Yuka. Loud and clear. Yuka, let's mosey. Kenshi, come home quick, okay? It was so strange. The terrible feeling I had earlier just vanished. S-P-E-E-D. Speed. Hey you, get out of the way, you're holding up traffic. I can't tell if you need a mechanic or psychiatrist. Shove off of race. Wszyscy w Hakone mają kurwa dzisiaj normalny czas. Wszyscy normalni ludzie w Japonii przyjeżdżają na Hakone mieć normalny weekend i czuć się dobrze.
Oj, trochę za... mnie ściągnęło. Co tu jest? Yep. It's a Citroen, alright. Actually te rzeczy do hamowania suspension są całkiem spoko, ale są niestety, które mnie obchodzą. Nie, zawieszenie tak na przyszłość wezmę, bo 2 cm, a ten dumping coś może robi. Jakbym jakieś nowe elementy grindował dla expów, to sobie może potem potestuję, ale... Jest moja pamiątka po Hashiria Rigu jeszcze w zawieszeniu. Czy po Suzoku Rigu. Ale wiecie, bo my tutaj ratujemy ludzi przed śmiercią. Ścigamy się z popierdolonymi ludźmi, a żółty na nas czeka, żeby się pościgać. Nie można chłopa całą noc trzymać, jest już po północy. Dark V. O Jezu, co ja zrobiłem? To do zobaczenia, chłopaku. Pewnie tą nockę właśnie spróbujemy sobie jeszcze dograć do końca, bo... Brzmi to jakby ze 2 eventy zostały, albo 3 i... Witamy demona prędkości. Mieliśmy tutaj mieć... There he is, Manabuoda and his yellow Evo 2000. I've been waiting for this. Pewnie się tylko, czy tamten, wiecie, Tune Shop Windy nie zrobiłem, bo niektóre rzeczy zakończy noc. Iggy's sleeping like a baby. I can see his time. Okej, czyli chyba się możemy ścigać...
The reflection I can see my own face is just as terribly tired. Manabu Oda had issued a challenge to me. I'm going to bring him here, and I'll do it with my own skill as a driver. Spokojnie byłem pewien, po prostu, czy ten demon wyścig, czy się z nikim do Windiego jest naszym end state'em. Battle the Evil 2000. I'm itching. Yeah, to jest podwójny commit, więc to brzmi jak koniec nocy. Manabu Oda. What the hell was I doing? I didn't care. I was worked up. I felt like a starving hyena. And right in front of me lay the juicy wild beast with an exposed flank. The dormant emperor of Hakone, Iki's old mentor, Manabu Oda. If I'm gonna go in for the kill, now's the time. I was ready to take the stage. I deserved top billing. Did I even believe that? Maybe I needed more convincing. I had to try and strike out on my own. It was a matter of pride. That word had started to weigh heavily on me for the first time. That same weight was bearing down hard on the accelerator. My tires cried out in agony as they snaked up the pass. Versus Manabu Oda. bang, NASCAR Tactics. Ach. Dobrze, że to był krótki tor, bo trochę obrzydliwie jechałem. I can't believe this shit. He just had to show up. Iki squeezed his way into our race with his RS 2000 Turbo. God, he was fast. Iki was always a red blur growing ever more distant. I didn't measure up to him. But since our first race, the blur had started coming into focus. The ocean between us had begun to dry up. The mirage had revealed itself. Just a little bit more and I could reach out and grasp it. It's all I needed to sustain me. I didn't need prize or adoration. Soon, it would be mine. I was sure of it. Oh, spooky music. It's been, what, 2 years? Where does the time go? I'm an old man now.
Why do you have to dig up this old fossil? You might be old, but age hasn't slowed you down one bit. How's Yokohama? Did you ever find the fastest legend? No. My friends keep dying. Try to get out while you still can. Forget Yokohama. Come back to Hakone and leave that nonsense behind. But it was you who taught me about Yokohama's fastest legend in the first place. And now it's already too late. Yeah, I might have done that. So tell me! Iki też having a normal one tonight. What do you really know about the legend? There's no turning back for me. I can't get it out of my mind. I hear the voice. Uh-oh. It's wormed its way inside my head and it won't stop whispering to me. Its horrible words keep echoing in my mind. You're pathetic. There never was a fastest legend. Just tell yourself that and you'll be fine. Forget I ever told you anything. But what about you, Manabu? Why did you come back? You couldn't forget it either, could you? You're here for a reason. So stop pretending and tell me. Please, just tell me. The darkness in the mountains swelled into an abyss. And not a single one of us could find any words to speak. That's what went down that night in Hakone. What the hell is going on? My hands clench the wheel in a death grip, trying to keep my tremors in check. Iki's taking point, leading us through the pass toward Tune Shop Windy. I heard him say it, clear as day. I hear the voice. The voice. Could it be the same one Kyoji heard? It is all I'm good for? Chasing Iki's taillights? I'm goddamn useless. Iki. Why didn't you tell us? Have you been hearing it this whole time? Living in fear? Suffering in silence? No, that's bullshit. Hiding in fear? That's not Iki. He's been fighting, alone, against that formless voice. Tune Shop Windy. After speaking to Kuniteru, Iki spoke a few words to me and then disappeared into the night. It was only a scant few words, but they were so fantastical I could hardly believe them. Hey sport, what's the matter? It must be a big deal if Iki thinks you're the bee's knees. Tell you what, I've got a present for ya in the garage. Come here and have a look. A gift from Iki. Sleeping in Windy's garage was a GT spec racing machine for the Yokohama Grand Prix.
It was like something out of a poster on Kenzo's bedroom wall. The right to drive this car was bequeathed to me from Iki. Iki was going to drive his RS in the GP. Said he had an attachment to it. That's all he said to me before jumping in his car and driving back to Yokohama. And that wasn't all. My own car was going to be overhauled at Windy as well. Why would he do this for me? That voice. The voice that brings death. When the Yokohama GP rolls around, who knows what he will do? Is that why he's giving me this race car? He even put my car in the shop, so I couldn't refuse it. Even to the end, Iki is fighting his own battle. I couldn't help but feel that way. He had this beautiful machine waiting for me here, and he never bothered to tell us. All I could do was wait for the answers to these pressing questions. Sorry to interrupt, but could I borrow you for a minute? Take a lap with me around the block. How's about we take the Zeta out for a little drive? Wanna take her for a spin? Aight! Now, she's my precious darling, so I'm gonna ask you once. Be gentle with her. That car had 10 years of wear on it. The steering wheel had marks all over it, like there was a rich history imprinted on it. I had found myself taking a nostalgic turn onto memory lane, and was struck with a sudden case of déjà vu. Wyczuwam, że wchodzimy w epokę One Gun Midnight fanficu tej gry. Nawet się chyba z nikim nie ścigamy, po prostu powiedziałem mu, że chcę kierować, to... To masz, bro. Fun race, przejażdżka. Ale to może być znak, że po coś... Może po coś gra chce, żebym się przyzwyczaił do, wiecie, sterowania auta z tym konkretnym setupem? Może jakiś plot race w nim będzie? To się nazywa grawerowanie historii na samochodzie. To Ken się o tym mówił. No nasza Supra jeździ lepiej. Tyle wam powiem. Bonk. A, wygenerowaliśmy replay, żeby teraz była rozmowa. To jest... Będą vibesy. Iki had already fitted KT in on the happenings in Yokohama. Everything except how Iki had begun hearing the voice.
had to respect his choice. If Iki wasn't letting people know, I wouldn't either. That's what I told myself. It happened 10 years ago. When this Zeta and I, along with that bastard Manabu, were in a race in Prime. There was this one outrageously tuned Zeta 3000 driven by Yokohama's fastest. You mean Yokohama's fastest legend? That's the one. Him and that Zeta 3000 became a legend. One that's still told to this day. It had a pitch black body that blended into the darkness of night. With a horrible metallic sounding muffler. And an unsettling aero kit. It looked almost as if it was some living beast. KT. Diablo tune. They said that Zeta 3000 was possessed by a demon. They probably weren't too far off. I panowie, jesteśmy mocno One Gun Midnight fanfikiem. Dla wszystkich, którzy nie oglądali lub nie czytali, bardzo polecam. Goddamn Square, nie kryjcie się ze swoimi inspiracjami. Oh shit! Diablo tune? What? Those cars and the demons that drive them have this sickly black aura to them. That terrifying car, it was a Diablo Zeta 3000. Every racer who touched that black magic wound up dead in the freak accident. As if the Diablo Zeta 3000 had dragged them down with its dark powers. It must have raced with unimaginable speed. Iki showed me pictures of an accident. It was a blue 7 that had driven into the ocean. Kyoji? Could it have been? That's right. I recognized the rotary engine. It was the same one his brother drove. KT. That 7 had been Diablo tuned. It's been 10 years. But whoever's responsible for Diablo tuning those cars has hell to pay. 10 years ago, to make it sound like it's personal. We all have one or two things that we regret. Things that keep us up at night. Diablo tune is mine. It's a cold, dark memory that I've carried since my youth. I missed my chance to make a difference, and I can never forget that. Sorry, I must have been talking my ear off. I am letting you drive that GT racing machine. 10 years ago, I built her to take on those Diablo-tuned monsters. I was just a wee little upstart mechanic back then. A friend of mine had gotten in an accident with the Diablo Zeta 3000. Those Diablos have been a splinter in my mind ever since. If I win the Yokohama GP, could I make a difference? I wonder. At the very least, a part of me can find rest if you can make it to that podium. I never thought that Diablo tune would make a comeback. What I've told you are just memories from long ago. But there's a real chance that there could be a Diablo tuned car in the Yokohama GP. Thanks for listening to this old man and his stories. That settles it. Bring home that trophy. It's just a dang old race. Win and you can call yourself a real-ass street racer. This is how they all prepare for a big race. Hold in all those emotions inside ya, and then blammo! Let it explode all over the streets. Prune juice style.
I don't want you to leave any regrets behind. Put everything you got on into it. And then, come back here. Win, and I'll let you know the whole story. Fella, I'm sure you don't need a you don't need a promise to me to get you to win tomorrow. I'm sure you've made a promise to some pretty young missy along those lines already. But don't forget about us over in this world. Once you start racing at the Grand Prix level, you start to see the other side of speed. If you're not careful, it will whisk you away. It will call to you with its voice and lure you into its unseen darkness. If you ever start hearing it, try to remember my warning. The people you've shared a promise with will be waiting for you to earn that victory. They're the ones you can count on to always have your back. And I'll be here too, waiting. Whew. O! Koledzy, dzisiaj popchnęliśmy bardzo dużo fabuły do przodu. Myślę, że to będzie zaraz koniec streamu, żeby przeprocesować. Ja też muszę przepracować to, co się odpierdala. Ile osób ma schizofrenię, ile osób umarło i to, że walczymy z pionami od samego szatana. Będzie się działo. A z niej was pożegnam. Ważne pytanie. Liszu, czy polecasz mangana na tyle, żeby czytać mangę? Tak. Polecam bardzo. One Gun Midnight. W czym jest parę gwiazdek. To jest na przykład seria... Skoczę tylko tutaj, żeby ściszyć rzeczy. One Gun Midnight jest serią o wyścigach ulicznych, która ma dość wyjebane na wyścigi. W sensie, o ile Initial D to jest taka trochę battle manga, tylko tam zamiast robić Super Saiyan się ścigają, trochę Takumi robi JoJo sztuczki, żeby wygrywać i to jest główny content, to One Gun Midnight jest tak naprawdę o tunerach i o tunowaniu samochodów w tym świadku. I tak naprawdę wyścigi są po prostu formą, żeby skonsumować efekty tego tuningu. Więc same w sobie są nieciekawe, bo to jest koleś napierdalający po prostej drodze. W anime notably jeden z wariantów wyścigów po prostu skipują, stwierdzili, dobra, nie ma czasu na pokazywanie wyścigów w bajce, trzeba robić shit. Ale jeśli właśnie na przykład w Racing Lagoonie podobają wam się te części, jak właśnie też ta pogadanka, czy teraz z Katie, czy wtedy, kiedy gadaliśmy z Ikim, wiecie, o tym gonieniu prędkości i tak dalej, to właśnie jako ten światek, ta obsesja, to dążenie do tej prędkości tych ludzi, to ile są w stanie poświęcić dla czegoś, co sami sobie przyznają, że jest bez sensu, bo nawet jak wygrają, to i tak wracają na tą ulicę na rewanż dzień później, ale muszą to robić. To pod tym względem jest to naprawdę mega sztos. I trochę na wyrost oczywiście mówiąc, ale to jest taki bardziej Moby Dick o samochodach niż akcyjniak o samochodach. I pod tym względem jest naprawdę jest mega świetny. Problem jest taki, że istnieje manga i anime i oba mają pewne problemy. Manga ma taki problem, zrobią ludzie od Initial D i zrobili to tak
w sumie okej, ale tak wiadomo, że to trochę budżetowe anime. Ono się kończy, tak losowo, po prostu skończył się sezon i się kończy. Któryś z ostatnich wyścigów tak w miarę jeden ark zamyka, jakieś wątki zostają i po prostu jest that was a good race, idzie haiku na koniec i show is over. Trochę po łebkach niektóre ma rzeczy i jest memicznie wyścig, to jest trochę ważny, bo na przykład bohater się tam rozbił, to był duży wypadek, który kind of skipnęli po prostu i tylko w jednym recapie wspominają przez 5 sekund i na pierwszym watchu to jest zawsze takie bardzo dziwne. Więc w zasadzie powiedziałbym, że manga jest lepsza, bo i tak cię obchodzi raczej to gadanie, raczej te vibe'y, nic dużo nie tracisz, a nie masz tego skipowania, ale jest taki problem, że manga jest przetłumaczona tylko do połowy. I druga połowa jest tylko po japońsku, nikt tej piłki nie podniósł, kiedy OG tłumacz ten 10 lat temu subtitling Fastest Legend porzucił projekt, więc zawsze zostaniesz z niedosytem, ale i tak mi się wydaje, że warto przeczytać co jest i potem nosić w sobie głód. Ale druga połowa musi być super i może któregoś dnia dostaniemy tłumaczenie. Jedyne takie ostrzeżenie, które powiem, nawet bardziej chyba w anime, że początek jest taki trochę cyrkularny, bo pierwsze dosłownie 3 arki są, że typu idzie się ścigać swoją zetką i ją rozbija i potem naprawia i znowu się ściga i znowu ją rozbija i tak w kółko. I to tak jest 50% trust bro, there's a point to it, to jest setup na później, a drugi 50 to jest ze 2 razy za dużo to powtórzył niż powinien. Ale no mówię, jeśli te vibe'owe części Laguny, gdzie gadają o mirażu po drugiej stronie prędkości i o tunowaniu i swoich życiach i tej obsesji się wam podobają, to czytać albo oglądać Wangana myślę, że wartość, wiecie w co się pakujecie. I dziękuję na dzisiaj. Wracamy za tydzień. Napiszę na Discordzie zaraz, ale nie wracamy za tydzień, bo jest spooky dzień. Przynajmniej w czwartek. Ale jeszcze zarzucę zarzutkę, czy jakoś w ten weekend grobowy, czy któryś wieczór na tyle wszystkim pasował, żeby nie skipować tygodnia, tylko po prostu przesunąć czwartek. A na razie sayonara i do zobaczenia.